I witamy w Romwaju. To jest cyklon e-bike Cariva o mocy 18 000 watów. Tu jest silnik QS 273, a ja stąd się zmywam. No i co? No daj spokój, zobacz jakie są doły, a zawieszenie sobie tak daje radę. Jadę przez te doły, nie wiem, 30, może 40 i nawet jak mam ten 27-kilowy silnik z tyłu, No. to daje radę, jest duża frajda. Wiesz co, coś ci powiem, No. bo patrząc na pracę zawieszenia, O, ta gumka świadczy o tym, że nie wykorzystałeś jeszcze do końca całych jego Jeszcze możliwości. nie. Jeszcze masz tyle zapasu. wow, No. wymiata. Tylko proszę cię, nie setą po tych dołach. Spoko, spoko. No, bo nie chcę cię zbierać. Co dalej idziemy? Idziemy. Było już 3000 watów, było 13 000 watów, teraz jest 18 000 watów. Jest z nami też Marek. Jestem, siema. Dobrze, że z nami jest. Przejdźmy do detali tego e-bike. Była już recenzja Carivy u nas na kanale, więc jeżeli chodzi o zawieszenie, tu jest dosyć podobnie. Mamy właśnie te amortyzatory DNM. Mówiliśmy przed chwilą o wielkiej plus. Mamy tutaj podwójne tarcze hamulcowe, podwójne hamulce i przez to mamy tutaj naprawdę dużą moc hamowania. W naszej ofercie mamy dwa amortyzatory przednie z mocowaniem na podwójny hamulec z przodu. Jeden to jest ten, który widzicie obecnie, drugi jest troszeczkę lepszy, z trochę lepszym tłumieniem kompresji. Jeżeli chcecie mieć podwójne hamulce z przodu, to najbardziej taką korzystną, jeżeli chodzi o koszty. Cena-jakość. Cena-jakość to jest właśnie DNM. Jeżeli chodzi o resztę, jest tu dosyć właśnie podobnie jak w tamtej Carivie. Mamy światło CRI, które jest zamontowane, które jest zasilane poprzez pakiet. Zawieszenie jest to również DNM. Akcesoria XLC. Jest tutaj też port USB do ładowania. I co tutaj jeszcze mamy? Jaki mamy tutaj pakiet w ogóle, Marku? Mamy tutaj pakiet 21S, 21P. To bardzo duży pakiet, który służy do napędzania silnika QS 273. Byliśmy pierwszą firmą w Polsce, która zamontowała silnik motocyklowy do e-bike'a. I to jest właśnie ten QS 273. I ten silnik jest sterowany za pomocą subwotona, tak? Tak, jest to subwoton 200 A z możliwością podniesienia prądu do 300 A. Okej, i wtedy mamy w piku moc 18 000 watów. Teraz mamy moc w piku 18 000 watów na tym sterowniku, ale jeżeli klient chce mieć więcej, to może więcej. Po wymianie sterownika na ASI jesteśmy w stanie wydobyć z tego silnika, oczywiście nie fabrycznego, nawet do 70 000 watów w piku. Tym się przejechać pewnie to... Ja sądzę, że już niedługo będzie okazja. O, no dobrze. Czyli dalej, jeżeli chodzi o zasięg, bo mamy właśnie tutaj wielki pakiet, ile na tym pakiecie przejedziemy, no nie wiem, w prędkości 40-45 na godzinę. Z prędkością 40-45 na godzinę sądzę, że na spokojnie możemy przejechać około 150-170 km w zależności od naszej wagi. Ze mną sądzę, że to będzie byłoby 150, z tobą jakieś 170 km. Przy pałowaniu cały czas od 0 do 100, od 0 do 100.
Sądzę, że przejedziemy jakieś 120-130 km. Okej. A zasięg jest dlatego tak niesamowity, bo mamy tutaj 6,5 kWh w pakiecie. Skuter Pusa, który testowałem, miał chyba 4 z kawałkiem kilowatogodzin maksymalnie. A tutaj w o wiele lżejszym sprzęcie niż taki skuter, bo nadal waży 77 kg, więc nie należy do najlżejszych pojazdów, ale ten pakiet 6,5 kWh to jest coś niesamowitego. Jeśli chodzi o nasze e-bike'i, to właśnie chociażby te duże baterie tak niestety windują cenę i w momencie, kiedy chcemy stosować ogniwa nowe, a nie depakietowane, tak jak niektórzy inni producenci, no niestety, taka jest cena. Prędkość maksymalna zobaczycie teraz na filmie, bo przyspieszałem razem z telemetrią na Insta360, więc zobaczcie sobie, jak szybko jedzie. I niesamowite w tym wszystkim jest to, że ta moc jest tak naprawdę cały czas dostępna. Nie wiem, ile maksymalnie jechałem, bo nie patrzyłem tutaj na ten ekran, tylko przed siebie, bo rzadko jeździ się w takich prędkościach, no czasami na hulajnodze trochę wolnej, na e-bike'u jeszcze nie. I ta moc, nawet jak jedziemy 50-60, to prawie że staje na kole. Bajki, które robimy konkretnie pod zamówienie klienta. Jeżeli klient sobie zażyczy, że chce jechać 100 na godzinę, to pojedzie 100 na godzinę, tak mu zrobimy. Ale jeżeli klientowi zależy na przykład na maksymalnym przyspieszeniu i na maksymalnie dużym zasięgu, no to tą prędkość maksymalną musimy na przykład zdjąć do 80 na godzinę, ale naprawdę będzie tak przyspieszał, że plomby z zębów lecą. O kurczę, no dobrze, to na to czekamy. Ostatnio jeszcze nie powiedzieliśmy może do końca o sterowaniu tutaj tego e-bike'a, dlatego że mamy tutaj też 3 tryby. Pierwszy tryb jest pewnie co, do 25 km na godzinę? Tak, jest to ograniczenie do 25 na godzinę. Często na życzenie klientów, szczególnie ze Skandynawii, szczególnie z innych krajów Unii Europejskiej, robimy ogranicznik mocy do 25 na godzinę, czy też w kierownicy, czy też gdzieś ukryty. Jest to taki tryb, który pozwala na, mówmy się, bezpieczną jazdę po drogach publicznych, ścieżkach rowerowych. Na dojazdy. Tak, na dojazdy typowo po mieście. No, tutaj mamy potem drugi tryb, to jest co? 50% mocy? Nie wiem co to jest. 50% mocy, ograniczenie do 50 na godzinę. A, okej. A potem jest na maksa, sky is the limit. Ludicrous mode. Ludicrous mode. Ten e-bike jest ciężki, tak jak zresztą widzicie, i no czasami ciężko po prostu nim sterować, znaczy ciężko nim manewrować, tak? Więc dlatego, jeżeli wciśniemy tutaj ten zielony przycisk, to mamy wsteczny. Tak, montujemy do większości naszych e-bike'ów, szczególnie tych ciężkich, bieg wsteczny. I tutaj jeszcze ten tryb wsteczny jest limitowany mocą, żebyście nie jechali tak samo szybko do tyłu jak do przodu. Ale jeżeli klient się uprze, to może tak samo, to jest tak samo szybko do tyłu jak do przodu. Nie, aż tak to nie, 100 na godzinę do tyłu to słabo, ale w tym modelu mamy kluczyk, ale jest możliwość zamontowania immobilizera czy też karty zbliżeniowej. Jeśli chodzi o karty zbliżeniowe, tutaj nie ma żadnego problemu, działa to na zasadzie systemu Keyless Go, jaki mamy w każdym samochodzie. W większości samochodów już teraz jak w Tesli obecnie produkowanych. Jest możliwość zamontowania lokalizacji GPS w każdym naszym e-bike'u, ale mamy dla e-bike'ów premium mamy jeszcze możliwość zamontowania jeszcze jednego zewnętrznego systemu lokalizacji tego e-bike'a, opartego na naszym własnym systemie. No i tutaj właśnie fajnie widać te rozdzielacz ten, tak, na płyn hamulcowy. Tak, no jest to hamulce Tektro Auriga Twin. Jest to obecnie najmocniejszy zestaw hamulcowy przedni do e-bike'ów. Już jest to w formie po jednym tłoczku na każdy zacisk wraz z ceramicznymi klockami hamulcowymi i tarczami pływającymi. Z tego co wiemy, dostajemy już informację, że niedługo ma się ukazać w ogóle nowy model z 4 tłoczkami naprzód. Dwie ważne rzeczy jeszcze. Oczywiście jest cały czas promocja na wszystkie e-bike'i w Cyklon e-bike 5%. Pamiętajcie o haśle Wrongway, jak do nas dzwonicie. Ja odbieram. I czekaj, teraz fajna reklama. O kur... Jeszcze było jedna prośba, była tutaj w komentarzach. Lebale. I
tak jak mówiłeś wcześniej, tutaj mamy 18 000 watów, ale to nie jest limit. To też i bajki, które mają 70 kW. I wtedy można jechać o wiele szybciej. Mówiłeś mi, że nawet 180 można wyciągnąć, jeżeli się utrzymasz na bajku. Znaczy tak, maksymalnie. Jak to jest w ogóle możliwe? Maksymalnie na e-bajku udało nam się osiągnąć 183 na godzinę. Oczywiście na hamowni obciążeniowej. Okay. Jest to możliwe z tego względu, że jako jedyni w Polsce stosujemy inny rodzaj sterowników niż chiński Subphoton, który pozwala nam na zastosowanie nawet 900 A w fazie. 900 A? Tak. Przecież w Tesli jest 1500. Życie. Daj spokój. Nie, ale teraz, wiesz, aside, jeżeli chodzi o nagrywanie. Naprawdę. 900 A? Tak. I co, masz wtedy jakieś ponad 100 V w pakiecie pewnie? No to musisz mieć. No. W Tesli jest 400 V i 1500 A w piku. To wiem. Czyli tutaj masz 900 A. No. Wtedy problemem nie jest tak naprawdę to, że baterie ci rozładuje i tak dalej. To już dochodzimy do takiego momentu, że zaczynają nam się topić kable od silnika, kable fazowe. I wtedy skupiamy się na jak największym oddaniu temperatury, nie tylko ferrofluid, nie tylko przewinięcie i tak dalej, nie tylko przewinięcie. Tak? Nasz zakres prac jest zdecydowanie o wiele bardziej większy. Nie mogę powiedzieć Ci teraz o wszystkim. No. W momencie, kiedy będziemy opisywać taki model już niedługo, na pewno sądzę, że wszyscy widzowie będą zainteresowani. No więc żeby to zobaczyć, to lajkuj. Jeżeli nadal tu jesteś, to lajkuj, subskrybuj i widzimy się w następnym odcinku. I pamiętajcie, zajrzyjcie na Adama profil na Patronite. O, dzięki. Czekaj, muszę odjechać na tylnym kole. Trzymajcie się, ale mi smutno, że nie możecie się teraz tym przejechać. Po prostu, jak sobie kiedyś kupię tego e-bike'a, to dla wszystkich znajomych moich dam się przejechać i jak najchętniej będę się tym dzielił. Pamiętaj, kupić mu ubezpieczenie. Dobra, jadę, co tutaj gadać. Na razie.